lądowanie bokiem można uznać za nasz sport narodowy, szczególnie jeśli chodzi o E3.6 i E4.6 oraz lądowanie w rowie po śniegu czy w deszczu. Ale daliście czadu drifterzy! Ta dyscyplina sportowa, także wśród amatorów, rozpoczęła się u nas w okolicach lat 2000 i tak Maciej Polody zaraził nas wszystkich driftem i jesteśmy nim zarażeni do dziś. Co ciekawe, Japonia odkryła ten sport dużo wcześniej i to ścigając się w hardkorowy sposób, latając po różnych drogach pomiędzy górami na marginesie błędu. I oni się ścigali. Jakby poślizgi były konsekwencją tego, którymi samochodami jeździli, a jeździli m.in. właśnie Nissanem 200SX, czyli mokrym snem niejednego nastolatka, a także dorosłego faceta. Dlaczego ten samochód jest wyjątkowy? Oprócz tego, że ma pop-upy i ma niezwykle atrakcyjną linię nadwozia, to jest to samochód, który jak na swoje czasy był niesamowicie rozwinięty technicznie. W tym samochodzie z tyłu mamy fabrycznie zamontowane wielowahaczowe zawieszenie, co oznacza, że w zakrętach te koła pracują niezależnie, układają się do drogi. I to prowadzenie w porównaniu do samochodów z tamtych czasów jest po prostu fenomenalne. Oczywiście, jak weźmiemy sobie jakiegoś hot hatcha, to dzisiaj będzie trudno temu samochodowi nadążyć za nim, z uwagi na chociażby to, że ma on automat i jedynie czterobiegową skrzynię. Jednak, jeżeli spojrzymy na to, że w tamtych czasach, czyli w latach 80. i 90., kiedy ten samochód robił furorę, mogliśmy sobie, przynajmniej w Polsce, kupić Fiata 126P, 125P, potem Poloneza. Co bogatsi mogli sobie pozwolić na jakiegoś Escorta albo Golfa dwójkę. Który z nich miał taką moc w serii, czyli 169 koni, bo taka była moc 200SX na Europę, silnik z turbo, który był bardzo podatny na modyfikacje i jeszcze do tego tylny napęd z wielowahaczowym zawieszeniem z tyłu. To jest naprawdę petarda. Kolejną rzeczą, która robiła furorę w tamtych czasach, są bezramkowe drzwi. Dzisiaj nic wybitnego. W tamtych czasach fenomenalne rozwiązanie, coś mega nowoczesnego i nietypowego. Kolejna rzecz, zobaczcie. Szyba zintegrowana ze słupkiem tylnym. Tego słupka w ogóle nie widać. Oczywiście on tam jest, natomiast sposób poprowadzenia tych elementów i zaczernienia ich jest unikalny. Mój brat Piotr, który również jeździł tym samochodem, kazał mi powiedzieć, że ten samochód trzyma się drogi co najmniej tak dobrze jak student stypendium. Nie do końca jest to prawda, bo jeżeli porównamy go do samochodów jakby z epoki, to tak, ale te opony, które tutaj są, to nie jest jakiś wielki rozmiar, bo to jest 16, 205 bodajże na 45, więc jeżeli mamy właśnie te 169 koni mocy, mamy napęd na tył, no jednak lekką konstrukcję, bo on trochę ponad 1100 kg waży, no to potrafi poszaleć. Szczególnie jak dojeżdżamy do zakrętu na bombie, skręcimy, no i ten automat trochę nam przeciągnie, bo pamiętajmy, że to jest jednak stara skrzynia. Może nas zaskoczyć. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, porównując go do konstrukcji z tamtych czasów, no to na pewno jest to fenomen i to, jak ten samochód się prowadzi. Zawieszenie, jak na dzisiejsze standardy, jest sztywne. Zobaczcie, to się nie ugina, to jest seryjna sprężyna. Jak na dzisiejsze czasy to nie jest fenomen, ale jak na lata 90. mistrz. To jest element, który powoduje najwięcej szału na drodze i wiele osób macha włącz światła, żeby zobaczyć, jak wysuwają się te reflektory i jak świeci ta lampa nawet w dzień. To, czym my dzisiaj tak niesamowicie się jaramy, dla Japończyków było niczym nadzwyczajnym, bo tak jak my upalamy E30 szuchy, E46 i wszelkiej maści Mercedesy, tak Japończycy upalali bez serca te Nissany. To, że ten samochód nie ma żadnych dokładanych atrap, jakichś niepotrzebnych wlotów, jakichś spoilerów ponad wyraz, powoduje, że nadal on trzyma linię i jest bardzo atrakcyjny. Poza tym wpływa to na bardzo niską masę tego auta, ponieważ te 1100 kg naprawdę oddaje na drodze i ten samochód prowadzi się po prostu bardzo przyjemnie. No i jesteśmy wewnątrz, a tutaj czeka na nas welurek oraz dość twarde plastiki, jednak wysokiej jakości, ponieważ po
tylu latach nadal większość emblematów jest mega czytelna i niezniszczona, co dla waga w XXI wieku jest ciężkie do dowiezienia. Także brawo Nissan, zrobiliście świetną robotę. Wszystkie te plastiki naprawdę trzymają się nieźle. Jeśli chodzi o sam kokpit, to ma on możliwość regulacji kolumny kierownicy, tak jak widać na takim kiwadełku, więc nawet nie jest to góra-dół, bo ona zmienia pochylenie podczas przestawiania, a obsługa jest nakierowana na kierowcę. I tu ciekawostka, w latach 90. był taki trend, żeby całość obsługi samochodu była skierowana jak najbardziej na kierowcę i było to inspirowane lotnictwem. Wspaniale widać to na przypadku Toyoty Supry. Tam ten kokpit był maksymalnie skierowany na kierowcę. Tutaj jest to taka wersja mini, czyli przyciski, które są po obu stronach kierownicy, plus nawiewy w tych miejscach. No i jest to dosyć niespotykane rozwiązanie, szczególnie jeśli chodzi o spryskiwacz i wycieraczkę w przycisku. Naprawdę szacun za taki pomysł. Nie jest to może zbyt ergonomiczne, ale wygląda interesująco i na pewno wyróżnia ten samochód. Dość gadania. Jedziemy. Dobry na maksa. Na Maxisa. No. Chcesz jakiegoś maxi burgerka? Tak, małego. Silvia to model, który zdecydowanie przetrwał próbę czasu i do dzisiaj skręca karki ludziom na ulicach. I niezależnie od tego, czy jesteś fanem klasycznej motoryzacji, czy lubisz Japończyki, czy może po prostu kochasz drift, to każda z generacji, od S10 po S15, na pewno nie pozostawi Cię obojętnym i wzbudzi masę pozytywnych emocji.